1600 km pod drzwiami tej uroczej chatki. To jest otwarta, darmowa chatka, a na dole było jeszcze takie jakieś stare schronisko, bardzo fajne, więc dzień fajnych miejscówek. Jestem już w górach, jestem w Alpach, szlak istnieje, było jedno małe osuwisko, które się dało przejść, a poza tym wszystko w porządku i widzę nawet ślady kogoś, kto szedł tutaj przede mną. Widziałam na dole auto, więc szlak jest przechodni. Ciekawe, czy ktoś będzie w chatce, do której idę. Jeszcze mam 6 km. Dobrze mi idzie, pomimo tego, że mam dzisiaj ponad jakieś 2300 metrów samych podejść, a jeszcze musiałam zejść, więc na pewno zbierze się z 3000 albo i więcej metrów przewyższeń dzisiaj. Ale podejście jest długie i nie ma rollercoastera, więc to jest ok. Najgorzej, jak jest cały czas podejścia i zejścia na przemiennie. Rano było bardzo dziwnie, bo dziwny przypadek miałam. Nocowałam w takim bambusowym zagajniczku nad ryczącą rzeką, tuż poniżej parkingu przy drodze, i o 4:30 rano byłam już obudzona. Usłyszałam szelest obok mojego namiotu. Wyjrzałam i jakiś facet z koszykiem gdzieś chodził w tych bambusach. I wracając znowu zaszeleścił i włożył kij do mojego przedsionka. Chyba chciał sprawdzić, czy to jest kupa śmieci przykryta folią, czy co to jest, a to był mój namiot. Więc ja wyjrzałam, powiedziałam dzień dobry i facet się uśmiechnął i odszedł. Ale odszedł w stronę przepaści nad rzeką, a nie w stronę drogi, więc to było całkiem dziwne. Uciekłam stamtąd bez śniadania. Dopiero później zjadłam śniadanie i potem już wszystko było normalnie. W każdym razie, no, biwakowanie przy drodze ma swoje minusy. Zawsze ktoś może przyjść, ale tak naprawdę zawsze ktoś może przyjść, kto ma jakąś fantazję chodzić po lesie. No, więc idę teraz dalej w góry, będą coraz wyższe. Widziałam już, że faktycznie jest śnieg na tych najwyższych szczytach, więc zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak się to potoczy, czy się będzie dało przejść. Mam nadzieję, bo wygląda to pięknie. Zobaczycie niedługo.
Dzień 51 na szlaku, a raczej bez szlaku. Chatka była cudowna, ścieżka za chatką wciąż istniała. Doszłam na szczyt Mount Anpegi i za Mount Anpegi niestety szlak zniknął. I mam złą wiadomość, chyba muszę wrócić po własnych śladach. Aż do asfaltu. Na całych tych górach jest pełno tej trawy bambusowej, która miejscami ma 1,5 metra wysokości. Dopóki pod tą trawą bambusową była ścieżka, no to dało się iść. Ale ścieżka właśnie zniknęła. Szukam jej po całym zboczu. Ktoś kiedyś tu coś oznakował, bo są różowe wstążki, ale tak rzadko rozmieszczone, tam jest jedna, że nie jestem w stanie ich znaleźć. Przebijanie się przez te trawy tu jest bardzo stromo i nie wiadomo, w którą stronę iść. Nie ma za bardzo sensu. Mam 4 km do miejsca, w którym być może dołącza jakaś inna ścieżka, choć nie jest to pewne. Ale nie widzę tych 4 km przez te chaszcze w trudnym, stromym terenie. Prędzej złamię nogę, a nie wszędzie tu jest zasięg. Szkoda, strasznie żałuję, bo tam są takie piękne granie alpejskie, ale nie jestem w stanie się tam dostać. No widzicie, są straszne chaszcze. Teraz muszę wrócić na szczyt tej Mount Anpegi. Widać, że tu ktoś kiedyś szedł, ale są tylko takie krótkie fragmenty, że ktoś szedł. Pod górę idzie się o wiele gorzej, bo idzie się pod włos, bo ta trawa rośnie tak, że się skłania ku dołowi wzniesienia, a nie ku górze, więc właśnie tu jest taki fragment tej ścieżki, więc właśnie zbijanie się w górę jest trudniejsze, ale no, zupełnie nie wiem, gdzie jest następna wstążka. No wiem, że mam wejść na tą górę, ale no nie da się, cholera. Szkoda, może uda mi się dołączyć do tych Alp z drugiej strony. Wracanie na Nakasendo nie ma sensu, bo za daleko od niego odeszłam na wschód. Także raczej pójdę na zachód. Szkoda. Samo wyjście z miejsca, w które wlazłam, wydaje się prawie niemożliwe. Chwytam się tych bambusów, chwytam się gałęzi, żeby się podciągnąć. Ojej. No niestety, nie wszystkie ścieżki pokazane na mapach CZ istnieją. No nie ma szans, żebym się przez to przeczołgała. Nie ma szans. Wczoraj już było bardzo zachmurzone, dzisiaj widoczność jest prawie idealna. To jest właśnie ta grań, którą chciałam przejść w całości, no ale nic z tego nie wyszło.
znowu jestem w tym pięknym, starym schronisku. Zeszłam całą trasę, a tutaj zrobiłam sobie przerwę na kolejny lunch. I jeszcze dzisiaj 15 km, czyli w sumie jestem 1,5 dnia w plecy. I nie jestem w górach, tylko znowu będę szła asfaltem. I jeszcze dowiedziałam się z prognozy pogody, że idzie kolejny tajfun. Ile zebr jest na tym skrzyżowaniu? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 zebr. Tak, to jest moja dzisiejsza kolacja. Wygląda fajnie. Zaryzykowałam taką kwaśną potrawę warzywną dodawaną do różnych rzeczy. Myślę, że to może być cebula, ale może nie, nie wiem. I makaron i kurczak. Cały dzień minął. Nie było właściwie zbyt wielu ciekawych rzeczy do pokazania. Szłam drogą, niby szlakiem, ale nie widziałam ani jednego znaku szlakowego i nie wiem, co to za szlak, więc mniejsza z tym. Pewnie dalej ten stary szlak komunikacyjny. No i się rozpadało po południu. Chwilowo nie pada. Jestem pod Wiatą w parku w miejscowości Komagane. To jest dosyć duża miejscowość. Jest cały ciąg miejscowości, które zajmują całą dolinę pomiędzy jednym pasmem gór a drugim. No i nie jest tu jakby koniec świata. To jest osiedle w ogóle mieszkaniowe, ale tam jest z drugiej strony rzeka, więc od tamtej strony jest spokój. W ogóle jest tu spokój, tylko że jest jakiś mecz baseballowy w deszczu i kilka samochodów stoi, słyszę, że się włącza klimatyzacja i WC jest bardzo uczęszczane, więc myślę, że raczej zostanę pod tą Wiatą. Mam nadzieję, że się rozpada i ci ludzie sobie pójdą, ale że nie będzie mi tu zacinać. Chyba nie, bo gęsto rosną drzewa, więc nie powinno zacinać. No, mam nadzieję, że jak się zrobi ciemno, to się ci ludzie rozjadą i że będzie spokojnie. Tak ta Wiata wygląda z zewnątrz. No i tu jest taki parczek. Włączyli już światło. No i właśnie zaczęło padać znowu. I tu jest parking i to WC.
Park to było bardzo dobre rozwiązanie. Pod wiatą spało się doskonale, drzewa chroniły tak, że deszcz do środka nie padał. Spałam smacznie, nikogo w nocy, żadnych gości nie było. Ale na parkingu rano już było kilka aut i wyraźnie bardzo dużo ludzi się kręciło wokół kibelka, więc dobrze, że w nim nie spałam. Za to rano szybko zwinęłam rzeczy, przeniosłam się do kibelka, tam zjadłam śniadanie, a w tym czasie wszystkie baterie i powerbank zassały energię z gniazdka. Zapomniałam włożyć tamtą wtyczkę, która tam była. No trudno. Ona i tak do niczego nie służyła, bo kran nie był na fotokomórkę. No i teraz jestem nad taką wielką rzeką, która wypływa z zapory. To była opcja numer 2, szukać gdzieś noclegu nad tą rzeką. Dobrze, że tak nie zrobiłam, bo tu absolutnie nie ma się jak rozbić, bo jest bardzo stromy brzeg. Rzeka, wypływając z zapory, ma bardzo zmienny poziom. Chyba właśnie spuszczają z niej wodę, jest zresztą cała zamulona od licznych opadów. I tutaj widać, jak waliła woda dopiero co. I na tej platformie widokowej jest pełno gałęzi i błota. Także tu wszędzie była woda, tu gdzieś z boku też spływała w czasie tajfunu, więc no, to nie jest dobre miejsce biwakowe. Mała droga, bardzo wąska, pełno samochodów, bo jest po prostu godzina szczytu, jest 7 rano i wszyscy jadą do miasta, którzy mieszkają gdzieś bardziej w głębi gór. Ja też idę gdzieś w głąb gór, chcę wejść na szczyt Mount Newgasa. Jest tam jakieś obserwatorium i kolejka gondolowa, więc góra jest dostępna, tylko nie wiem, czy z mojej strony to będzie takie proste. Być może będzie szlak, a być może będzie drogą dookoła. Okaże się. Nowy rodzaj słodyczy, jakiś taki galaretowate coś z herbacianym nadzieniem. Bardzo tutaj lubią takie żelowate, takie miękkie galarety. Oczywiście żelki nie były jedynym składnikiem mojego pierwszego lunchu. Jeszcze były chrupki, orzeszki, czekolada, pudrowe cukierki i jeszcze ciasteczka. Bardzo zdrowe, ale co najmniej 1000 kalorii zjadłam, więc jakoś mi to daje dużo energii wszystko. Takie galaretki jadłam już raz na Shikoku, to chyba było. Wtedy wyraziłam nadzieję, że w środku nie będzie fasoli, ale chyba wtedy była fasola, ale była słodka i smaczna w zasadzie. Ale teraz byłam pewna, że w środku będzie nadzienie herbaciane i rzeczywiście było. Siadłam sobie tak na skraju drogi, na krawężniku, bo był kawałek cienia. Przyjechała pani akurat zbierać do worków takie butwiejące liście, które tam były złożone w takich pryzmach, pewnie do ogródka, żeby uczynić ziemię lżejszą. Usiłowała mi to wyjaśnić po japońsku, a ja jej z kolei usiłowałam wyjaśnić po angielsku i na migi, że siedzę w cieniu, bo jest gorąco. I pokiwała ze zrozumieniem głową, także naprawdę można się tutaj dogadać, jakby uniwersalne kwestie ogólnoludzkie są możliwe do wyjaśnienia. Tutaj wszyscy rozumieją, że problem gorąca i wiele kobiet chodzi pod parasolami w słoneczne dni. Jest taka wciąż kultura posiadania bladej twarzy. Mnie to nie dotyczy. Wszyscy zawsze zwracają uwagę na to, jak jestem opalona i jaki mam nos spalony. No ale właśnie wszyscy chodzą w kapeluszach zawsze. Jak pracują w polu, no to oczywiście też i takie są specjalne kapelusze z zasłonką na kark do pracy w ogródku. Panie często noszą. No więc jak wyjdzie słońce, jest bardzo gorąco. Ale ponieważ mam się dziś wspiąć na prawie 2000 metrów, to liczę na to, że będzie nieco chłodniej. Wieś Shimo Yamada, którą wybrałam zupełnie przypadkowo, dlatego że po prostu jest na mojej trasie. Jest tutaj napisane, że jest jedną z najładniejszych wsi w całej Japonii. Jest jakaś taka turystyczna trasa po wsiach. No i rzeczywiście jest tu sporo starych budynków o ciekawej architekturze. Tutaj mamy taki egzemplarz jeszcze z dachem ze słomy, choć okna już nie są oryginalne, są
takie plastikowo-metalowe zamiast drewnianych. Jest dużo gospodarczych budynków, które jakby udają, że są murowane. One są zrobione z tej glinianej polepy, ale są jakoś pokryte czymś, co sprawia, że wyglądają jakby były murowane i są pomalowane ładnie, przeważnie. Także rzeczywiście przyjemna okolica, no i góry na horyzoncie to zawsze miły widok. Nie chciałam iść główną drogą, poszłam boczną po drugiej stronie rzeki Zatory. No, ona jest zamknięta, bo oczywiście był tajfun i są osuwiska, ale tu akurat myślę, że bez problemu przejdę. Zobaczymy dalej. Ma być most. Wrócę na stronę cywilizacji. Mam nadzieję, że most jest ok. Dotarłam do mostu, jest most. Tutaj jest jakaś farma pstrągów i od razu przy niej jest koparka i zwał błota, więc nie ma co liczyć, że ta mała drożyna się będzie kontynuowała przez kilka kilometrów. Przejście przez tamto osuwisko wcale takie proste nie było, bo były zwały mokrego błota, takiego razem z wodą, która tam stagnuje i po prostu zanurzyłam się w to, ale udało się wyczołgać. Niemniej jednak na razie wracam na drogę. Niestety pech odnośnie wyboru szlaku nie opuszcza mnie. Zapuściłam się głęboko w górę, już gdzieś 32 km zrobiłam. Do miejsca, w którym na mapie zaczyna się szlak. Nie ma tu żadnego szlaku. Znowu muszę wracać. Na szczęście nie aż tak bardzo dużo, ale bez sensu pokręciłam. Trzeba było iść po prostu drogą i nie upierać się przy chodzeniu szlakiem tam, gdzie się tego zrobić nie da. W Japonii nie ma szlaku. Mount Newcastle, która jest tam, jest bardzo popularną górą, ale wszyscy podjeżdżają drogą i idą na szczyt z parkingu po drugiej stronie góry. Z tej strony nikt na tą górę nie wchodzi, no bo po co? Strasznie tu jest głośno, bo jest taki strumień z betonowymi zaporami, z którego takimi kaskadami leje się woda. Co chwilę spada taka kaskada. Dlatego chodzenie do takich strumieni jest absolutnie niedozwolone, bo po prostu śmierć natychmiastowa. Jedyna fajna rzecz tutaj to jest źródełko. Tu jest drugie takie źródełko i dlatego pewnie tutaj jest taki pomniczek. Pewnie jest to jakieś święte źródełko, ale tu jest takie drugie malutkie, które po prostu bije prosto z ziemi. Właśnie sobie nabrałam wszystkie 4 butelki, będę dźwigać na wypadek, jakby nie udało mi się znaleźć dzisiaj wody. Co prawda mam zamiar dobić do głównej drogi, ale nie wiem co tam będzie. Wiem, że są jakieś kapliczki. Może uda się przenocować przy kapliczce. Ale jestem zła. A jeszcze oprócz tego 12 km temu minęło 1700 km, tylko byłam tak zdeterminowana, żeby osiągnąć początek szlaku, że szłam, ale szlaku nie ma, więc pójdę w jakieś cichsze miejsce i zrobię ten znak. No to jest z wielkim opóźnieniem 1700 km, 1713. Na wszelki wypadek powtórzę, jeżeli nie było nic słychać, że po raz kolejny okazało się, że ścieżka z mapy nie istnieje i na szczyt nie da się pójść. A teraz spróbuję pójść do wsi, bo tu jest kilka domów i zapytam, czy ta droga się może kontynuuje i może tą drogą się uda pójść bez wracania do głównej drogi. Mam nadzieję, że 1800 już będzie bez takich przygód, bo już 600 i 700 nie po drodze, nie na północ, bez sensu. No dobra, w każdym razie 1700. Nadzieja właśnie prysła. Miła pani, którą po prostu wzięłam i zatrzymałam na drodze. Zadzwoniła do kogoś, kto wiedział, jakie tu są drogi i
ten ktoś powiedział, że do Chino przez góry się dojść nie da. Muszę się wrócić 1,5 kilometra. Będzie tunel i tym tunelem dobiję do głównej drogi. Nie ma chyba tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo się ten okropny dzień dobrze skończył. Szłam wieczorem przez wieś za wsią. Myślałam, że będzie bardziej dziko, a tu wszystko zabudowane. A pani była na spacerze z psami i ja zapytałam, czy mogłabym tu gdzieś rozbić namiot, a ona zaprosiła mnie do siebie i mamy pyszną kolację, a tam jest drugi pies. Ten drugi pies chce mnie zjeść, więc jest za szybą. A ten pies szaleje. Lubi się bawić po prostu. Ten jest w porządku, nie gryzie, a tamten stuka. Więc super, jestem strasznie zmęczona, zrobiłam 43 km i nadłożyłam 10 km bez sensu i w ogóle idzie deszcz i w ogóle wszystko jest bez sensu, ale jestem wykąpana, wzięłam kąpiel gorącą i teraz jest kolacja, więc jest naprawdę super, jestem bardzo wdzięczna. Arigato. How many do you want to eat for lunch? One, two, two. W gościnie było bardzo miło. Wyszłam późno o 8 po dobrym śniadaniu. Jeszcze dostałam ze sobą właśnie te kulki ryżowe i omlet. Omlet się zaczął trochę rozlatywać w plecaku, więc już go zjadłam. Zjadłam nad jeziorkiem, gdzie okazuje się było darmowe pole namiotowe. Ale i tak bym tam wczoraj nie doszła, nawet jakbym szła przez górę. I widzę właśnie za zakrętem, że droga z góry jest zamknięta. Byłyśmy z panią Miko na policji, bo tam we wsi była policja i poszłyśmy zapytać, które drogi są do przejścia i powiedzieli, że są do przejścia i ta jest do przejścia i ta, ale okazuje się, że oczywiście nie, policja też nie wie, bo nie bywa tutaj widocznie. To jest leśna dróżka, która jest na mapie jako coś bardzo małego. Widać, że ktoś tędy chodzi czasami, jest takie wydeptane naokoło, więc ja chyba spróbuję. Może pieszo się da? Może tylko zamknęli, żeby autami ludzie nie jeździli? Nie wiem. Spróbuję, bo to już jest moje trzecie podejście chyba. Drugie do tej góry. Znaczy góra została właśnie za mną i tylko przez przełęcz przechodzę. No i jakoś próbuję. Idzie deszcz. Za 6 godzin będzie lało. Więc chciałabym gdzieś dojść. Ojejku, żeby się trafił dach nad głową. Tak jak wczoraj, to by było cudownie. Ale czy tak zawsze może być cudownie? Pewnie nie. No, jak widać, da się tu przejść. Ludzie tu chodzą do WC, a WC jest 100 metrów dalej. Takie full wypas na polu namiotowym. Właśnie tam byłam. Mogę zaświadczyć. No ale ładny las jest. No drzewie rosną. Trochę tak jak na Syberii chyba. Pojawiły się tam drzewie właśnie na poprzednim szlaku, na którym byłam, z którego się wracałam. Bardzo mi się podobały. I tutaj też rosną, więc fajnie. No dobra, jakieś nawet znaki dokądś prowadzą, to może zaprowadzą. Udało się całkiem zgrabnie zejść z góry. Faktycznie były tam jakieś dróżki pozamykane niby, ale dało się iść i fajnie, dużo było bez asfaltu. I teraz jestem w takiej kotlinie zabudowanej pomiędzy górami i celuję w ostatni masyw tych Alp
chyba południowych, sama już nie wiem, które są które, czyli w okolice Mount Tateshina. Raczej pójdę przełęczą jutro, bo pewnie będzie strasznie mokro po deszczu, ale zobaczę. Wyczaiłam na mapie jakieś schronisko, które jest zamknięte, ale może to byłby dobry nocleg. Jest jeszcze parking z WC i tam jest jakiś daszek, więc też jest taka opcja. Muszę tam jednak najpierw dojść w deszczu, który jeszcze nie zaczął padać. I wyczaiłam, że jest muzeum po drodze, więc to jest muzeum archeologiczne i straszną mam ochotę tam pójść i raczej nie odpuszczę. Mam nadzieję, że nie będzie za duże. Teraz jestem w sklepie, którego się nie spodziewałam, że będzie fajny. Jest fajny, kupiłam sobie wątróbeczkę. Wątróbka jest bardzo pożywna i jednocześnie nie jest kosztowna. O, taka smakowita z warzywami. I takie żółte ciastka na deser. Bardzo są ciężkie, to znaczy, że się najem. O! I banany. 3 sztuki. To mi powinno do wieczora wystarczyć. Przekroczyłam jakąś linię Wenus. Nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie chodzi o planetę Wenus. Może to jest taka linia, od której na półkuli północnej wschodzi Wenus? Nie wiem, ale tak zgaduję. Może ktoś wie i mnie oświeci. Wygląda na to, że los zesłał mi lepsze rozwiązanie niż WC na parkingu, bo bałabym się, że ktoś przyjedzie, a widziałam na zdjęciach w Google to WC i wygląda mało noclegowo, w sensie za mała podłoga pewnie będzie w środku. I schronisko jeszcze odległe o 2 km, bardzo ostrego podejścia, a właśnie zaczął padać deszcz. Odsunął się w czasie aż o 3 godziny i zaczął padać tuż przed 18. I teraz już tak dość mocno pada, jest 18:20. O 18 tuż po dotarłam tutaj. Szłam cały czas taką drogą, wzdłuż której są rozmieszczone domki letniskowe. I tak zachęcająco wyglądały ich werandy. I ten jeden tutaj szczególnie mi spasował właśnie w momencie, jak zaczęło już solidnie padać. Jest tu taki daszek, weranda. Droga jest trochę dalej za drzewami, więc nawet jakby ktoś się tu pojawił, to mnie nie zobaczy z drogi. A jest mało prawdopodobne, żeby ktoś tu przyjechał, no bo jest czwartek na początku czerwca i będzie bardzo padało. I widać, że dawno tu nikogo nie było. Jakieś puszki z farbami zardzewiałe leżą i jest niewykoszone i w ogóle. Więc myślę, że właściciel tego lokalu się nie pojawi. Oczywiście no nie jest to 100% zgodne z prawem, ale też nie ma żadnego płotu. Po prostu przeszłam przez strumyk i tutaj weszłam, targnęłam. No cóż, jakbym sama miała taki domek, to gdyby jakaś grzeczna dziewczyna chciała sobie rozłożyć śpiwór na tarasie na okoliczność okropnego deszczu, to byłoby okej. Oczywiście nie mogę mówić za właściciela tego domku, ale tak, no. Sami zdecydujcie, czy jest to usprawiedliwione, czy nie. W każdym razie zamierzam tutaj zostać i ja rano, jak przestanie padać, wyruszyć dalej. Nie wiem jeszcze, czy szlak istnieje, ale podejrzewam, że prawdopodobnie tak. Zostało mi do niego kilkaset metrów do tej ścieżki z mapy, więc jutro po prostu sprawdzę. Jak nie, to zejdę trochę i będę szukać innej ścieżki. Jakaś musi być, bo to jest popularna góra i co prawda główny parking jest wyżej, ale no może ludzie z tych domków chodzą na spacer? Mam nadzieję. Graty rozłożone, posłanie podwieszone. Moskiera wisi, pożyczyłam sobie klamerkę, bo zawiązałam linę na ukos. Nie było o co zaczepić z drugiej strony, ale tutaj jest dobrze. Jakieś pająki mi nie wlezą. No i pada deszczyk. Taki mam widok na sąsiada, którego też nie ma oczywiście. Jest 6, właśnie się obudziłam. Leje. Ojejku, ale mi dobrze pod tym daszkiem. Suchutko.
Mam pół metra marginesu do miejsca, w którym zaczynają się rozbryzgi, więc jest naprawdę sucho. Deszcz stuka o dach, szeleści w liściach, a ja będę czekać, aż przestanie. Jeszcze tak z 2 godziny chyba. Zobacz, no. Zjem śniadanie i będę patrzeć, jak leje. Pojawiło się kilka wstążek czerwonych, za którymi poszłam, ale po 5 sztukach niestety się urwało. Nie ma żadnej ścieżki znowu. Co prawda trawa jest niska i da się iść, więc od pół godziny chodzę tutaj po zboczu i szukam, ale nic nie widzę. Pot się leje po twarzy kroplami. Okulary zaparowane, co nie pomaga. Muszę je zdejmować, odparowywać i zakładać na nowo, ale nie widzę już niczego, co by wskazywało na szlak. Na mapie ta ścieżka idzie wzdłuż strumienia dolinką. Te wstążki poprowadziły mnie na taki boczny grzbiet. Ale no nie, muszę wrócić znowu i zejść do takiej gruntowej chyba drogi, gdzie potem jest jakiś parking. To chyba ona będzie mnie prowadzić do tej przełęczy, na którą chcę wyjść. No pół godziny znowu w plecy, już 9 jest. No dobra, tutaj to już jest mnóstwo szlaków. Po prostu ten jedyny, którym chciałam iść, nie istniał, ale jest większy wybór na szczęście. Zeszłam tutaj z góry i tutaj skręcam wzdłuż rzeki. Doszłam na przełęcz 2100 metrów nad poziomem morza i jest schronisko, ale nieczynne. Ono się nazywa jakoś Ogara, coś takiego. Jak większość schronisk otwiera się tylko wtedy, jak ktoś zadzwoni i zarezerwuje nocleg. Nie wygląda jakoś bardzo zachwycająco, jest dość zaniedbane i zniszczone. Jest tu taki przedsionek, gdzie schroniłam się przed wiatrem, bo front odchodzi i zerwał się wiatr silny bardzo. I jest bardzo wilgotno, bo te chmury są przeganiane przez przełęcz i cieszę się, że jest ten przedsionek. Pewnie bym tu spała, jakbym musiała, ale dach jest nieszczelny. Jest dziura i zacieki, więc nie jest to najlepsza miejscówka, jest to tylko taka decha nad schodami, bez sensu. Dobrze, że jest, nie? Dobrze, że w ogóle coś jest. Te schroniska tutaj pozamykane, a jak otwarte to bardzo drogie, więc nie planuję raczej zbyt wielu noclegów w schroniskach, bo to jest koszt rzędu kilkuset złotych za nocleg w wieloosobowym pokoju na podłodze. Oczywiście jak pogoda będzie koszmarna, to pewnie się skuszę. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała moja trasa i zagęszczenie schronisk.
Zdecydowanie wolę chatki, ale te są dosyć rzadko spotykane i tylko w takich bardzo dzikich miejscach. Tutaj nie jest aż tak dziko. Jest na szczęście dużo szlaków. Szlak jest dobry, poza tym, że jest zalany wodą i mam mokre buty, ale mam wodoodporne skarpety, więc jakoś daję radę. I teraz lecę na drugą stronę góry i w dolinę i gdzieś mam nadzieję, że jakaś wiatka się znowu znajdzie, ale to okaże się wieczorem. Ale wielki modrzew. Jeszcze takiego wielkiego nigdy nie widziałam. Wspaniały jest.